in one place, the capital, really only developed at the end of the 18th century, when the larger states in Europe and then internationally exchanged permanent ambassadors. Ambasady w takiej postaci, jak istnieją teraz, powstały pod koniec XVIII wieku jako budynki, gdzie załatwiało się wszystkie sprawy danego państwa. And today, exchanging ambassadors and diplomatic representatives remains one of the main marks of sovereignty and statehood. W czasach współczesnej wymiana ambasadorów jako reprezentantów swoich krajów jest już taką procedurą bardzo oficjalną wszystkich krajów suwerennych. So with history out of the way, I'll talk about the present and Ireland's place in the world. Potem, jak już przybliżyłem troszkę historię dyplomacji, porozmawiamy o miejscu Irlandii we współczesnym świecie. Looking back over 20 years since I started working as a diplomat, there is an irresistible temptation to chart the way the world has changed, both Ireland and the world around us, in which I have the privilege of representing my country. Po 20 latach pracy w charakterze dyplomaty przyszedł czas na pewne podsumowania tego, jak zmienił się świat i jak zmieniają się pozycje poszczególnych narodów w nim. When I was growing up, Ireland, while undoubtedly a developed country in contrast to other parts of the world, was not as economically developed as our West European neighbours. At that time, Ireland's per capita wealth was lower than the other 8 members of the EEC by a long way. W czasach, kiedy ja dorastałem, pozycja Irlandii była inna, nie była tak dobrze rozwiniętym ekonomicznie krajem, jak jest teraz. Our economy was heavily dependent on agriculture, and we were a conservative society socially. Ekonomia była głównie oparta na rolnictwie, a społeczeństwo było raczej konserwatywne. All that has changed in the last 40 years, and the Irish economy is now strong and diverse, well developed and open to the world, and I'll talk a little bit about that in a moment. Na przestrzeni ostatnich lat wszystko to się zmieniło. Irlandia stała się krajem otwartym. Nastąpiły zmiany w ekonomii i również w kulturze. And in the same period there has been a transformation in Irish society. W tym samym czasie nastąpiły również przemiany społeczne. And having been relatively conservative, Ireland is now a liberal and open society, very much like the other countries in Western Europe. Z kraju konserwatywnego w przeszłości Irlandia stała się krajem bardzo otwartym, podobnym do innych krajów zachodnioeuropejskich. So in the last 25 years, Ireland has changed a lot, but so too has Poland since I first visited this country in the summer of 1990 as a university student. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza Irlandia zmieniła się bardzo, ale również bardzo zmieniła się Polska, którą po raz pierwszy odwiedziłem 25 lat temu jako student. And it was a wonderful summer traveling around Poland, Czechoslovakia and East Germany, ending up in Berlin a week before German reunification. To była wakacyjna podróż po Polsce, Czechosłowacji i Niemczech na tydzień przed połączeniem się. And while I have been back to Poland many times in the years since then, it has been wonderful coming here as ambassador 25 years later to see how much Poland has transformed in those years. Dlatego było mi bardzo miło powrócić tutaj w charakterze ambasadora i zobaczyć, jak bardzo Polska zmieniła się od tamtego czasu. But the world around us has changed even more dramatically in recent decades than either Ireland or Poland. Cały świat zmienił się jeszcze bardziej, w szybszym tempie, bardziej dramatycznie niż Polska i Irlandia. And I think we can see this in shifting balances of economic and political influence, in a widening range of global challenges requiring global solutions, new technologies, instant communication, and a growing interdependence of economies, societies and peoples. Widzimy to w zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, handlowej, w tym jak
jak zwiększa się komunikacja, jak świat staje się powoli globalną wioską. And I think because the way in which the world has changed, the challenge of representing a small country like Ireland has become increasingly complex and difficult than it was maybe 20 or 30 years ago. Dlatego właśnie reprezentowanie niewielkiego kraju w porównaniu z innymi staje się w tej chwili dużym wyzwaniem. So I'd like to tell you a little bit about how Ireland seeks to find its way in this changing world through our foreign policy. Opowiem teraz o tym, jak w związku z tym Irlandia szuka swojej drogi i swojego miejsca w tym właśnie szybko zmieniającym się świecie. But before I do that, I just want to tell you a few facts about Ireland so you understand where we are. A przytoczę teraz kilka faktów na temat Irlandii. So Ireland has a population of 4.6 million people. A ludność Irlandii to 4,6 miliona ludzi. Which makes us the 122nd biggest country in the world. A jesteśmy 122 krajem pod względem ilości mieszkańców na świecie. And our GDP is worth 183 billion euro. A produkt krajowy brutto is 183 million. Produkt krajowy brutto to 1,83 miliarda euro. Which makes Ireland the world's 44th largest economy. Co czyni Irlandię co umiejscawia Irlandię na 44. miejscu pod względem rozwoju ekonomicznego. But when measured in per capita terms, we're the 15th largest. A jeżeli natomiast mierzymy to per capita, czyli na dochód na jednego mieszkańca, to jesteśmy na 50. miejscu. We have one of the world's most open economies with external trade playing a very important role. In fact, we export over 85% of everything we produce. Nasza ekonomia rozwija się w kierunku handlu. Eksportujemy około 85% wszystkiego, co produkujemy. We have been a member of the European Union since 1973. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej od 1973 roku. And that membership has helped transform Ireland economically, politically, socially. Członkostwo w Unii Europejskiej pomogło przekształcić Irlandię pod względem politycznym, ekonomicznym i również społecznym. We pursue a policy of military neutrality, which means we are not a member of a defence alliance. Prowadzimy politykę pokojową, nie należymy do żadnej organizacji obronnej. We have a substantial diaspora living around the world. Some 70 million people around the world claim Irish heritage. Mamy swoją dużą diasporę na świecie, około 17 milionów ludzi na świecie przyznaje się do pochodzenia irlandzkiego. We have a long record of UN peacekeeping, over 5 decades of experience in Africa and the Middle East. Of UN peacekeeping, 5 decades. 50 lat pokoju. UN peacekeeping, so sending Irish armies soldiers to UN peacekeeping operations. Tak. Czyli Irlandczycy wysyłają swoje kontyngenty pokojowe do United Nations. And we have a very large development aid program which aims to help alleviate poverty in sub-Saharan Africa. Mamy również rozwinięty program wsparcia, który ma na celu wyeliminować biedę, nędzę w Afryce Południowej. So that's Ireland in a quick snap. What I'd now like to do is maybe talk about the 5 different themes that run through Ireland's foreign policy. Teraz porozmawiam o 5 różnych zagadnieniach dotyczących polityki Irlandii. A year ago, we published a new foreign policy statement by the Irish government, which sets out 5 priorities for our foreign policy. W zeszłym roku